W tym odcinku przekonujemy się, że ten, kto wymyślił frazeologizm być na fali, nigdy nie był na fali. Po rejsie wzdłuż wyspy Eubeja, Evia, płyniemy na wyspę Kea. Na razie jest przyjemnie. Chcieliśmy najpierw zacumować na południu zatoki, ale wiało strasznie, więc zrezygnowaliśmy z podejścia i przepłynęliśmy tu na północ. Tu jest spokojniej, ale no i fajnie zacumowaliśmy, ale okazało się, że kotwica nie trzyma. No więc trzeba było się wycofać i drugi raz. No, za drugim razem złapało. Gość z sąsiedniego jachtu nas filmował, więc prawo karmy zadziałało. I nas ktoś sfilmował, jak cumujemy. No, ale stoimy. No więc pospieszyłam się ze stwierdzeniem, że tak stoimy, bo nie stoimy. Ta kotwica słabo trzyma, więc jest dłuższe łańcucha zrzuciliśmy, więc no ale troszeczkę na niej tak powiedziałbym kręci. Bardzo dużo. Bardzo dużo. A tutaj jest tak głęboko, ile to jest? 8 metrów? 6. Także no, na razie obserwujemy sytuację. O, sąsiedzi już poszli do knajpki naprzeciwko. A my? Cumowanie, podejście trzecie. Odeszliśmy łódkę i spróbujemy w innym miejscu. Nie wierzcie mądrościom życiowym. Wcale do 3 razy nie jest sztuka. To jak tam na fali było? Na początku bardzo fajnie, podobało się. Tylko z biegiem czasu wymiękłam. A miałaś mdłości, czułaś Nie. się tak... Nie, coś było mi nie. Tak, Coś nie w porządku, bo to nie tak, że mi było niedobrze, że miałam chorobę lokomocyjną. Po prostu, nie wiem, niepokój może. Ja się często tak czuję, że czuję się ociężała, tak, że muszę się położyć i jakoś tak mi jest niedobrze, ale Ja jak w pewnym momencie poczułam bardzo nie zmęczona. potrafię tego Tak bardzo zmęczona, coś takiego. tak, że po prostu musiałam się położyć. Tak. Nie wiem, z czego to wynika. Może nadmiar atrakcji, to dużo stresu. Bo poza tym jest to tak naprawdę to była pierwsza taka sytuacja, takiej fali jeszcze nie przeżyłam na morzu, nigdy na łódce. No. I no jak na pierwszy raz to i tak myślę, że całkiem było nieźle. Fale były No, konkretne, 2,5 metra, czasem były 2, potem 1,5, potem 2, potem Myślę, że nawet Pod koniec było niektóre do 2,5. 3 mogły dojść. No mówię, na początku jeszcze pierwsze 3 godziny dałam radę, ale już później jak zaczęły się te fale, jeszcze bokami nas uderzało, to się już tak zrobiło jakoś mało fajnie. Obracało. Tak, obracało, trochę za mocno. Roller coaster. fale falami, a my
idziemy teraz. Ja się Za nasłuchałam. zasłużony Tak. posiłek. Skoro już jesteśmy na lądzie, choroba morska nam nie grozi, możemy iść jeść. Wstajemy wcześniej, jest prawie 7. No i zdecydowaliśmy się wypłynąć, dlatego że przed 10 będzie jeszcze słabszy wiatr, po 10 będzie silny wiatr, więc chcemy zdążyć, żeby uniknąć tego silnego wiatru. Więc odpalamy silnik, zdejmujemy tą cumę taką boczną, no i odchodzimy. Jest jeszcze ciemno, ale myślę, że zaraz się rozjaśni jakoś tak za kilkanaście minut, za pół godziny może już będzie jasno. No, życzcie nam powodzenia. Darka? Jak dawno? Dawno tak nie było. Pamiętam, jak w jednym z odcinków Delos chłopak opowiadał, że poznał swoją dziewczynę, zaprosił ją na jacht i był sztorm. I ona sobie siedziała spokojnie, grywa nawet pod pokładem i coś czytała. I wtedy on sobie pomyślał, tak, to jest dziewczyna Tratkę, a są ze sobą do dzisiaj wiele lat. No więc ja się cieszę, że my z Marcinem nie poznaliśmy się na jachcie. Co tu dużo mówić, wygląd kobiety zwisającej na rybinu nie jest zachęcający. Nie sprzyja romansom. W komentarzu pod którymś z naszych odcinków ktoś napisał, żebym nie narzekała w czasie, kiedy mam chorobę morską, bo to nie wygląda zachęcająco. No więc nie narzekam. Cieszę się, że nie poznałam i poznaliśmy się z Marcinem na jachcie w czasie burzy. O Jezu. O Boże. Cieszmy się dalej, bo wiatr coraz świeższy, fale coraz mocniejsze, łódka coraz bardziej roztańczona, a my szlifujemy sztukę eufemizmu. To strasznie nas boja. Płyniemy bokiem do fali, no bo taki kurs jest, tam się pieszymy. Więc to musimy troszeczkę przecierpieć. Boja, no. Boja. Boja? Boja.
wypłynęliśmy. Ale była jazda. Teraz dzwoniłem, teraz jesteśmy przy stacji benzynowej, tankujemy paliwo. Tutaj jest nawet w miarę jeszcze bezwiecznie, można powiedzieć. Wywoływałem Marinę Olympic na kanale 9 z 5 razy i nikt nie odpowiedział, więc już troszkę zacząłem się bać. No to odpaliłem telefon i po prostu do nich zadzwoniłem. No i oni powiedzieli, że poinformują tutaj obsługę i poprosiłem o pomoc. Więc wywołali nas na kanale 9. Agnieszka zeszła z nimi porozmawiać. Poprosili, żeby pod stację paliw przypłynąć, więc tutaj jesteśmy. W międzyczasie przypłynął jakiś facet z Dingi i też troszkę nam tutaj asystował, ale na szczęście tutaj udało się bez problemu zacumować. Chociaż wiatr jest taki kolejny, żeby zacumować w ostatecznym miejscu, ale wywołam go, to przypłynie jeszcze na Dingi, więc na plaży. Calling Olympic Marine, this is Yachting Pinella. This Olympic Marine. Okay, we are at the gas station. Can you come over to assist? Yes, Captain, we're coming. Okay. I rozmawiam z tym facetem przy stacji i wieje. On mówi, no wieje, 7 dzień tak wieje. No, także tutaj niestety czasem w Lavrio bywa więcej wiatru niż o, jedzie nasz zbawca, nasz pomocnik. W Marinie Olympic jest bardzo ciasno, zawsze można wezwać wsparcie na pontonie. Pracownik mariny dociska burtę, by pomóc w manewrowaniu. Zwykle to pomaga, choć chyba nie zawsze. Tak stoimy, żyjemy. Powiem szczerze, że myślałem, że pół mariny tutaj rozwalę przy tym wietrze. No ale udało się bez stuknięcia w nich. Chociaż powiem szczerze, że ten facet na pontonie to nie pomaga. On w którymś momencie mnie zepchnął i musiałem kontrolować, bo on wpadł na łódki. No tak. Więc trzeba uważać, no tak było. No, ale stoimy bezpiecznie, 2 mooringach, na 2 cumach. Przeżyliśmy. A wróciwszy do mariny, tutaj rozglądamy się po jachtach, no i tutaj zauważyliśmy jeden jacht, który ma Sterlinga po prostu przymocowanego, także coraz bardziej to jest popularne. No, a wygląda to tak. No więc dopłynęliśmy, ale chciałem powiedzieć, że mieliśmy problemy z silnikiem cały czas. To znaczy działał dobrze ten silnik, natomiast gubi olej. I dolewaliśmy oleju. Ile w sumie dolewaliśmy tego oleju? Dolewaliśmy 3 razy. Za każdym razem około pół litra. No, więc w sumie z 1,5 litra chyba w międzyczasie dolaliśmy, no bo gubił. No a wygląda to mniej więcej tak w zęzach. Więc oczywiście odpompowaliśmy pompą zęzową, uruchamialiśmy ją prawie cały czas. No ale nadal pełno jest wody. No a w ogóle w samym silniku tamta woda jest z olejem, a tutaj w silniku jest praktycznie cały wypełniony olejem i jeszcze do bateria jest wypełniona olejem, więc to nie jest na pewno najlepsza rzecz. No, więc zdecydowanie tak to nie powinno wyglądać i jeśli będziecie brać jacht jakiś czarterowy i tak zobaczycie to, no to naprawdę niech się lampka zapali. No my zostaliśmy zapewnieni, że po prostu jest koniec sezonu, więc to tak jest, no ale uważaliśmy, patrzyliśmy, kontrolowaliśmy ten silnik. No i trochę się baliśmy też, bo to oczywiście nigdy nie wiadomo, co tam dojdzie. No ale podobno
Teraz jest plan taki właściciela tego jachtu, że jest zima zaraz, bo to jest ostatni rejs tego roku, wyciągają i po prostu naprawiają to na zewnątrz, bo według opinii techników to nie dało się naprawić tutaj w marinie. No, taka historia. Fajna podróż za nami. Zwijamy banderkę i do domu. Żegnamy się z Pimpinellą, przekonani, że już jutro będziemy w domu. Za chwilę kolejny zwrot akcji. Mieliśmy bilety na prom do Hani, do Sudy na dzisiejszą noc. Przyjechaliśmy. Co się okazało? Strajkują i nie płyną. I to jest przewaga własnego jachtu nad pływaniem promem. Jak wam załogan zastrajkuje, to go zostawicie na kei. A jak załoga promu zastrajkuje, to wy zostajecie na kei. Za 2 dni podobno możemy płynąć. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.